morning to all of you. Very happy to be here today. Witam, dzień dobry wszystkim. Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. So this is my first visit to Poland, and this was the remaining section of Guru Maharaj's Sangha that it was there for me to know. To jest mój pierwszy pobyt w Polsce i to jest jeszcze, to była ta ostatnia część sangi, której do tej pory nie znałem. So I feel very fortunate and grateful for having the chance of getting to know each other, all of you. Dlatego jestem bardzo szczęśliwy, że miałem sposobność poznać was wszystkich tutaj zebranych. So I hope that these remaining days here in Poland I may be able to somewhere or another serve you and get to know you a little bit more as well. Mam nadzieję, że podczas dalszego pobytu tutaj w Polsce będę mógł wam służyć i poznać was trochę lepiej. So, Guru Maharaj has suggested me to speak about a particular topic. Guru Maharaj zasugerował, abym poruszył w moim wykładzie określony temat. Since he has the idea he will be speaking about some narrative about certain demons killed by Krishna in Vrindavan. Maharaj zamierza mówić o pewnych demonach, które były zabite w Vrindavanie. So he considered that they may be able to complement with him speaking a little bit about the concept of anartha and nivritti. Dlatego uznał, że ja troszeczkę uzupełnię ten jego temat, mówiąc trochę o anartha nivritti. So we consider to name this series of classes, two of them, like from anartha nivritti to artha pravritti. Będziemy teraz prowadzić te dwie serie wykładów od anartha nivritti do artha pravritti. So basically how to deal with unwanted things in our pursuit of prana. Czyli jak radzić sobie z niechcianymi rzeczami na ścieżce do prany. So today I'll maybe give you some more, if you will, introductory idea of what's anartha nivritti. Zatem dzisiaj zrobię taki krótki wstęp na temat tego, czym jest anartha nivritti. How we should ideally approach this stage of bhakti. I jak w taki doskonały sposób powinniśmy podjąć ten aspekt bhakti. And in our second meeting we may go into a little bit more detail and technical description of the different types of anarthas and so on. W następnej części natomiast będziemy mówić bardziej o takich technicznych rzeczach związanych z procesem anartha nivritti. So let's hope if time helps us, because so much to say in that regard, too much content to unpack. Mam nadzieję, że czas pozwoli nam to wszystko zrealizować, ponieważ jest to dosyć spory temat. And today I think at 1 p.m. we have Kartal seminar as well. Dzisiaj o 8 wieczorem, o pierwszej wieczorem mamy seminarium gry na kartalach. So I'll try to finish the talk with some free time between one thing and the other. Więc postaram się zakończyć tę moją przemowę w taki sposób, żeby zostało nam jeszcze trochę czasu pomiędzy tymi dwoma programami, pomiędzy wykładem na tym programie. Want you to really be there in the Kartal seminar, very important instrument. Bardzo chciałbym, żebyście uczestniczyli w tym seminarium gry na kartalach. To jest bardzo ważny instrument. It seems easy to play, but it's very delicate thing. Zdaje się, że łatwo na nim grać, ale to naprawdę bardzo delikatna sprawa. So sometimes similar with anartha nivritti and the bhakti process. They seem very simple, but some details are to consider. Tak samo proces anartha nivritti na ścieżce bhakti wydaje się bardzo prosty, ale są takie pewne szczegóły, które nie są już takie proste. So the idea for the title of the talk, from anartha nivritti to artha pravritti, was taken from one talk that Prabhupada Bhaktisiddhanta gave, and Guru Maharaj put that name in the appendix of his book, Guru Parampara.
ten temat od anartha nivritti do artha pravritti pochodzi z pewnego przemówienia Bhaktisiddhanty Saraswatiego, które zostało Too long sentence, sorry. Yes. Last part? Last part, just the last yeah, part. he put the name, one Prabhupada Bhaktisiddhanta taught that our Guru Maharaj put this name in the appendix of one book called Guru Parampara. Aha, i nasz Guru Maharaj umieścił te przemówienie w jednym z załączników do wykładu na temat Guru Parampary. So, the idea will be that that's how Prabhupada Bhaktisiddhanta he said. To właśnie powiedział Bhaktisiddhanta Saraswati. That although anartha nivritti is one aspect of the bhakti process, Że choć anartha nivritti jest jednym z aspektów procesu bhakti, that's not the all know. to nie jest to wszystko, nie jest to wszystko na tej ścieżce. We should know how to go through this anartha nivritti in such a way that it takes us to artha pravritti. Powinniśmy znaleźć sposób na to, żeby tak podążać tą ścieżką anartha nivritti, aby zawiodła nas na ścieżkę artha pravritti. Anartha nivritti means getting rid of the unwanted things. Anartha nivritti oznacza, że pozbywamy się rzeczy niechcianych. And artha pravritti means obtaining the greatest wealth. A artha pravritti oznacza, że zdobywamy największe bogactwo. You may call it paramartha pravritti more specific. Można to nazwać paramartha pravritti, żeby być bardziej tutaj szczegółowy. So some devotees may try to rush and jump straight to the artha pravritti. Niektórzy bhaktowie mogą podejmować jakieś wysiłki, żeby od razu bezpośrednio wskoczyć na tę ścieżkę artha pravritti. This is what Prabhupada Bhaktisiddhanta calls sahaja, I to właśnie Bhaktisiddhanta nazywał sahają, which will be like cheap love. co można określić mianem takiej taniej miłości. Not being fully disposed to pay the real price. Bycie niezbyt chętnym do tego, żeby zapłacić tę prawdziwą cenę. And on the other extreme, we have some other practitioners who only overemphasize anartha nivritti without understanding its real ultimate purpose. Z drugiej strony mamy też takich praktykujących, którzy skupiają się na ścieżce anartha nivritti i pomijają całkowicie cel tego aspektu ścieżki. So here we are to find the middle point. My natomiast staramy się znaleźć ten taki złoty środek. How to embrace the concept of anartha nivritti in such a way that it takes us to the ultimate goal of artha pravritti. Jak podjąć ścieżkę anartha nivritti w taki sposób, żeby zawiodła nas ku artha pravritti. How to go from our anadi karma samskars Jak z anadi karma samskar to be finally embraced and influenced by anadi siddha samskars, i w końcu znaleźć się na platformie anadi siddha samskaras, which are not inherent in us, but are in the heart of those people that we will to be embraced by. które nie są w naszych sercach, ale są w sercach tych osób, które mogą nas tam zawieść. So properly conceive anartha nivritti, it's a very important aspect of our practice. Dlatego prawidłowe zrozumienie anartha nivritti jest ważnym aspektem naszej praktyki. It's an indirect way of approaching how to properly engage in bhajana kriya. To jest sposób na to, jak właściwie podjąć bhajana kriya. The other day Guru Maharaj was explaining the song Gauranga Golitihava Lalasamai Prarthana. Wcześniej Maharaj wyjaśniał tą pieśń Gauranga Golitihava, to jest Lalasamai Pranarthana.
And in the context of doing that, he spoke about this direct and indirect impetus. Impetus in English? Siła. In English. Impetus. Power. To daje nam taką bezpośrednią siłę. Napędza nas. So he mentioned that we find these two different perspectives about what to do, what not to do. Znajdujemy te dwie perspektywy, co należy robić, a czego nie należy robić. What to obtain, what to get rid of. Co należy osiągnąć, a czego należy się wyzbyć. This everywhere in the scripture. I to znajdujemy wszędzie w Pismach Świętych. Always remember Vishnu, never forget Vishnu. Ten werset zatytułowany przez Maharaja mówi: zawsze pamiętaj o Wisznu i nigdy nie zapominaj o Wisznu. You may say, but only remember Vishnu is enough. The other thing is included there. Wystarczy, że będziemy pamiętać o Wisznu, więc ta druga rzecz przecież będzie już zawarta. Never forget Vishnu implies always remember Vishnu. Jeżeli się mówi, że zawsze pamiętaj o Wisznu, to powinno zawierać w sobie niezapominanie Wisznu. Maybe not of us will be able to really catch that implied meaning there. Ale nie każdy z nas jest w stanie tak naprawdę wychwycić tę obecność tego właśnie niezapominania, pamiętania. Both the direct and indirect approach is necessary for journey. Dlatego bezpośrednie podejście, jak i pośrednie podejście do ścieżki, do praktyki jest bardzo ważne. Anukulyasa sankalpa, pratikulyasa vartana. Again, the same principle. Accept the favorable, reject the unfavorable forward. I tutaj jest znowu ta sama zasada. Przyjmij dla bhakti to, co jest sprzyjające jej, i odrzuć to, co jej nie sprzyja. Muktirhitvanyatarutam sarupena nivritti. The same. Get free from all the unwanted stuff, that's mukti, but also seek to locate yourself in your real positive nature. Wyzbyć się wszystkich niepotrzebnych rzeczy, to jest mukti i... No problem with the Sanskrit word, no? Okay. That mukti is getting rid from the negative side, but the positive side of mukti is... Pozytywna sfera mukti też jest tutaj zawarta, nie tylko ta negatywna. Że wyzbywanie się, również jakieś wysiłki w kierunku mukti. So, anartha nivritti may be seen as some sort of negative impetus for bhakti. Zatem anartha nivritti to jest taka siła napędowa bardziej w sensie negatywnym, czyli wyzbywania się na drodze bhakti. Once I remember Guru Maharaj described anartha nivritti in a very interesting way. Kiedyś Guru Maharaj wyjaśnił proces anartha nivritti w taki bardzo interesujący sposób. He said, anartha nivritti means to take your enemies and place them in the altar and worship them. Powiedział, anartha nivritti to oznacza, że swoich wrogów umieszcza się na ołtarzu po to, by ich czcić. Generally, do not even want to recognize we have enemies here. My nawet nie chcemy rozpoznać faktu, że mamy w sobie wewnątrz tych wrogów. What to speak of recognizing them and placing them on the altar and making full pujas. A co dopiero mówić o tym, że się ich rozpoznaje, umieszcza na ołtarzu i jeszcze pełną pudżę panuje. That requires lots of acceptance, sincerity, courage. To wymaga bardzo dużo tolerancji, szczerości, odwagi. But that's what anartha nivritti is about, actually. Ale o to właśnie chodzi w całym procesie anartha nivritti. Generally, anartha nivritti is not conceived as a practice in itself. Choć anartha nivritti nie jest postrzegana jako praktyka, jako taka. It's not that we say, okay, now I will engage in anartha nivritti. Nie możemy powiedzieć, teraz się zaangażuję w anartha nivritti. Actually, the real engagement or kriya is bhajana kriya. Czy prawdziwym takim zaangażowaniem kriyą jest bhajana kriya?
And generally anartha nivritti is seen as a byproduct of bhajana kriya. Oczyszczanie się z rzeczy niepotrzebnych jest jakby częścią, jest produktem ubocznym bhajana kriya. So I engage in bhakti, and the result of that, the consequence of that is my heart gets purified. Więc jeśli zaangażuję się w bhakti, to w konsekwencji moje serce zostanie oczyszczone. And yeah, that's real. Okay. Tak, to jest prawda. But that will happen if I embrace the practice with a particular conception, orientation, sincerity. Ale to nastąpi tylko wtedy, kiedy podejmę praktykę z pewną szczerością i z odpowiednim podejściem do tej praktyki. So I would say that anartha nivritti also means having the necessary disposition to go through purification. Powiedziałbym też, że anartha nivritti oznacza posiadanie pewnej predyspozycji do takowego oczyszczania się. Anartha nivritti will mean a particular type of inner acceptance, and through that acceptance of what you need to change, you embrace the practice, bhajana kriya. Anartha nivritti oznacza, że trzeba zaakceptować to, że pewnych rzeczy trzeba się pozbyć serca. I to jest właśnie sposób na to, żeby właściwie podążać właśnie tą drogą anartha nivritti. Because we may say, do not make it so complicated, Maharaj, that Santa Hare Krishna be happy. Możemy powiedzieć, Maharaj, dlaczego to wszystko takie skomplikowane, czyli może lepiej po prostu mantrować Hare Krishna i wszystko będzie naturalnie się oczyści. Just engage in bhakti, and all the nartas, whether you know them or not, which are them, they will disappear. Po prostu zaangażuj się w bhakti i wszelkie anartha znikną bez względu na to, czy je rozpoznajesz, czy nie. But generally we see that certain awareness of what's going on there is required. Ale niestety trzeba wziąć pod uwagę, że pewna świadomość tego, co się w środku dzieje, jest też niezbędna. That awareness will allow us to embrace the practice with a much specific sense of what's needed to achieve. I ta świadomość pozwoli nam podjąć taką konkretną praktykę skierowaną na to, czego mamy się pozbyć i co chcemy osiągnąć. And of course, what we need to achieve, the ultimate goal or necessity, prayojan is for Krishna prema. Oczywiście jesteśmy nastawieni na osiągnięcie tego, co jest najbardziej niezbędne, pewnych prayojan, czyli celów, czyli Krishna premy. But for most of us, that will be a long-term goal. Ale dla większości z nas będzie to raczej długoterminowy cel. So we should know how to establish middle-term, short-term goals in the context of attaining the long-term goal. Dlatego powinniśmy też skupić się na tym, jak ustanawiać jakieś krótkoterminowe cele w tym procesie dążenia do długoterminowego celu. And to know how to do that, that also means anartha nivritti. A wiedza na temat tego, jak to należy robić, oznacza również anartha nivritti. Because you can really make a mess if you establish long-term goals, a short-term goal, short-term goals, and long-term goals. Bo naprawdę można się zagmatwać w tym wszystkim, jeśli się zacznie ustanawiać takie pomieszane cele długoterminowe, krótkoterminowe i znowu krótkoterminowe, długoterminowe. Many times I have seen devotees like frustrated, and many cases the frustration came from they were expecting to experience certain results that corresponded to 4 stages above, up, not like ahead. Bardzo często spotykałam się z tym, że bhaktowie czuli pewnego rodzaju frustrację, ale to wiązało się z tym, że ustanawiali jakieś takie nierealistyczne cele, które polegały na tym, że chcieliby tak przeskoczyć 4 stadia naraz za jednym zamachem.
So most probably they may not were even in nishta, but they were expecting to feel something that a Bhagavad experiences with chanting Harinam. Więc nawet jeśli nie byli jeszcze na poziomie nishta, to oni chcieli wskoczyć na poziom bhakti. So they felt disturbed why this is not happening while chanting. Well, we are not still bhakti yet. No? I byli bardzo zaniepokojeni tym, dlaczego jeszcze nie są na stadium bhakti, mimo że już wiele czasu mantrują. But it's very important to understand where we are and where we want to be. As Guru Maharaj said, this example of the map, you are here, you want to go there. No? Więc bardzo ważne jest to, by pamiętać, by być świadomym tego, gdzie się jest i dokąd się chce pójść. Tak jak Guru Maharaj dał ten przykład mapy, że jesteśmy tu i mamy się skierować w inny punkt mapy. So anartha nivritti implies again a very sincere recognition of what needs to be transcended in the present moment. Dlatego anartha nivritti oznacza uświadomienie sobie, co należy, jakie słabości należy pokonać w tym danym momencie swojego życia. Once Guru Maharaj said, for 99.9% of most of the practitioners, Chitta Darpana Marjanam should be the main leading force there. Tak jak Guru Maharaj powiedział, dla 99,999 praktykujących, Chitta Darpana Marjanam powinno być takim głównym punktem skupienia się. Which means, cleaning the mirror of the chitta. Co oznacza czyszczenie lustra świadomości chitta. And I think that because of that, the anartha nivritti has been placed as a stage where Rupa Goswami at that particular point. Bhajana Kriya anartha nivritti. To właśnie dlatego w tym punkcie właśnie Rupa Goswami wskazał ten element praktyki, że najpierw jest bhajana kriya i potem jest anartha nivritti. Because after you go to nishta, ruchi, asakti, some anarthas are still there, but the big part of anartha nivritti is when anartha nivritti is located, right along with bhajana kriya at that precise moment. I później są te następne etapy, jak nishta i później przechodzi się lost. Sorry, no problem. I read it. Yeah. So when anartha nivritti is placed, sadhusanga, shraddha, sadhusanga, bhajana kriya, anartha nivritti is placed there. Więc jak jest śrada, sadhusanga, później jest anartha, bhajana kriya, anartha nivritti. So it's not placed after nishta, after ruchi, after shakti. Więc to nie jest po nishta, ruchi, ashakti stanowione. Although there is some form of anartha nivritti going on there still. Choć na tych etapach też pewne elementy anartha nivritti mają miejsce. But in those stages, the main point of the practitioner will be in another direction. Ale na tych etapach te stadia będą już kierowały nas w inną stronę. But at the point where anartha nivritti is officially mentioned, it's because some emphasis has to be put in that direction. Ale ten punkt, w którym anartha nivritti jest umiejscowiony, to jest ten moment, w którym należy skupić szczególną uwagę na anartha nivritti. But again, no purification for its own sake, but purification so I can attain higher stages of embrace of devotion. I to nie jest takie oczyszczanie się dla siebie samego, ale oczyszczanie się w celu podjęcia wyższego celu. So anartha nivritti will mean a willingness to receive the news about what needs to be transcended in this present moment.
Więc anartha nivritti oznacza przyjęcie do wiadomości, z czym należy uporać się w tym danym momencie. Once I remember Dhanu Darshani said something very interesting. Pamiętam kiedyś Dhanu Darshani powiedział coś bardzo interesującego. Someone asked him, what does it mean to receive, to have a realization in japa? Że kiedyś ktoś go zapytał, co to znaczy mieć realizację, jakieś takie zrozumienie w czasie mantrowania japy. So he said, well, it means the following. It means the following. To znaczy podążanie. First, you try to recognize which obstacle is not allowing now to embrace in a higher way the holy name. Najpierw musimy uświadomić sobie, jaka przeszkoda sprawia, że nie możemy właściwie podjąć nivritti świętego imienia. And after that recognition, pray for the necessary mercy to overcome such obstacles. A następnie, rozpoznawszy tę przeszkodę, należy modlić się o to, żeby ta przeszkoda została usunięta. And after that, we prepare for the epiphany. I następnie jesteśmy już gotowi na epifanię, takie objawienie. As you know, epiphany won't come most probably in different lights and colors and angels flying in the sky. Epifania to nie jest coś, co pojawia się z jakimiś aniołkami, kolorami. It may come in a real hardcore way. Ale może się pojawić nam w taki bardzo hardkorowy sposób. Like once this lady was telling to Srila Prabhupada. Kiedyś pewna kobieta powiedziała Srila Prabhupadzie: Oh Swamiji, when I sing this mantra, I start to see one red light here. You know the story? Maharaj, jak ja intonuję Mahamantrę, to widzę takie czerwone światło. So he said, keep chanting that it will disappear soon. A on na to odpowiedział, kontynuuj mantrowanie, a to ci przejdzie. What does it mean to have a revelation and epiphany? It may be very different to what we conceive. No? To, co jest epifanią, objawieniem, może mieć czymś zupełnie innym, niż sobie to wyobrażamy. And the whole idea of revelation should imply I don't have an idea how it will reveal to myself. Koncepcja powinna być taka, że ja nie wiem, w jaki sposób to objawienie się zamanifestuje. If I have already my idea, no, revelation should be like this, and the epiphanic moment should express itself in this way. Ale kiedy my sobie zaplanujemy, że to objawienie ma wyglądać tak, ta epifania pojawi się w taki a taki sposób. So the point is that we should be willing to go to this acceptance stage. My powinniśmy przejść najpierw przez to stadium akceptacji. We may call that varana. Możemy to nazwać varana. Well, Srila Maharaj described very nice 5 stages. Srila Maharaj opisał 5 takich etapów. He said, Shravana, Varana, Sadhana, Apana, Prapana. Właśnie to jest droga. Yeah. I will go one by one now. So on one level he says Shravana means to hear. Shravana oznacza słuchać. Varana means to accept what you are hearing. Varana oznacza akceptować to, co się słyszy. That's part of the hearing as well. To jest część właśnie słuchania. Sadhana means to practice what you have accepted, what you have heard. Sadhana oznacza praktykowanie tego, co się usłyszało. Apana will mean the epiphany that will come from such practice. Apana oznacza to właśnie epifanię, objawienie, które przyjdzie jako rezultat tej praktyki. Prapana means you will be able to share that epiphany with others. Natomiast prapana oznacza, że będziesz w stanie dzielić się tą epifanią z innymi. As Guru Maharaj once very nicely described preaching in that way. Guru Maharaj kiedyś właśnie opisał w taki doskonały sposób, czym jest nauczanie. He said, you overflow
your realizations overflow, so they start to sprinkle other people. Kiedy to twoje doświadczenie duchowe zaczyna ci wypełniać, cię tak przepełniać, że aż się przelewa, tak? To wtedy zaczyna się rozdawać to innym. That means to go to Sankirtan, strictly speaking. I to właśnie oznacza Sankirtan, mówiąc ściśle. So this very same process of 5 stages I ten właśnie proces 5 etapów could be applied to our own inner introspection. Można zastosować też do naszej wewnętrznej takiej introspekcji. Shravan. Not only hearing what is coming from outside, but what's already sounding inside. Czyli słuchanie tego nie, co jest wyłącznie na zewnątrz, ale również słuchanie tego, co jest wewnątrz. So many radio stations are there. Tyle tych stacji radiowych nadaje. So one should learn to hear what's going on there and recognize where is the source of each voice. I należy się wsłuchać w to, co się tutaj w głowie dzieje i znaleźć też źródło tych sygnałów. After that will come Varana, which is to accept what's there. I wtedy przyjdzie Varana, czyli akceptacja tego, co jest właśnie w środku. To accept that jungle of sounds. Zaakceptowanie tej całej dżungli dźwięków. And after that, sadhana, to approach the practice in such a way that connected with this acceptance. Sadhana oznacza podjęcie takiej praktyki, która skieruje nas w stronę, która pozwoli nam wykorzystać ten. And everything else will come from that. Wszystko pozostałe przyjdzie jako rezultat tego. So we should be very willing to let's say, to receive those situations that will show us where we are standing now. Dlatego powinniśmy być skłonni do tego, żeby przyjąć te sytuacje, które wskażą nam to, gdzie w tej chwili jesteśmy. We should pray to be tested. Powinniśmy modlić się, byśmy mogli być testowani. Because the tests will come and will show you where you actually are. Ponieważ testy pojawią się i pokażą nam, gdzie w tej chwili jesteśmy. Because in our own minds we may think so many illusory things about ourselves. In our own minds we can maybe be thinking so many illusory things about ourselves. Ponieważ w naszym umyśle możemy sobie wykoncentrować mnóstwo takich iluzorycznych rzeczy, które nie są zgodne z rzeczywistością. For example, I will say to devotees, you can go and chant japa in your private bhajan kutir. Można na przykład pójść sobie i intonować bhajany w swoim prywatnym bhajan kutirze. And try to apply the third sloka of Shastakam, as Krishna Das Kaviraj suggested. Staram się zastosować trzecią szlokę Shastakam, jak to było zasugerowane przez Chaitanya. So you can be in your private room chanting japa, some incense, some nice atmosphere there. Można sobie zapalić kadzidełko, zrobić sobie wspaniałą atmosferę dla japa. Externally not a very challenging environment. Wydaje się, że to nie jest zbyt trudne otoczenie dla medytacji. And you may try to be more humbler than the blade of grass and more tolerant than a tree in that particular moment. Można praktykować właśnie w takim dogodnym środowisku bycie bardziej pokornym niż słoma na ulicy. And you may feel, oh yeah, I'm doing it. No i można się powiedzieć, świetnie mi idzie. But there's not too much to tolerate there. Ale w takim otoczeniu nie ma za dużo rzeczy, które
przeszkadzało, żeby je tolerować. How to tolerate the incense. Jak tolerować kadzidełko. Some neighbors fighting next to the other room, whatever. Sąsiady. So the real application of that shloka will start when you go out the room and start to face the world, if you will. Ale prawdziwe zastosowanie tej śloki to będzie możliwe dopiero wtedy, jak się wyjdzie na zewnątrz i stanie się twarzą w twarz z prawdziwą rzeczywistością. When you go through relationships, circumstances, community, that's challenging. Kiedy będzie miało się do czynienia z związkiem z drugą osobą, życiem w społeczności jakiejś. So there we have a great opportunity to apply the third verse of Shikshastra. I wtedy dopiero będziemy mieli prawdziwą sposobność praktykowania tej trzeciej śloki. So we should be praying for those moments that will really show us where we are. Dlatego powinniśmy się modlić o te chwile, które naprawdę pozwolą nam zobaczyć, gdzie jesteśmy. And which are all the things that we need to clean from our hearts. Co mamy do oczyszczenia w swoim sercu. So this is what Guru Maharaj said, put your enemies in the altar. Dlatego Guru Maharaj powiedział, postaw swoich wrogów na ołtarzu. Do not hide them under the carpet. Nie ukrywaj ich pod dywanem. And understand they have something to teach you. Trzeba zrozumieć, że ci wrogowie mają coś do przekazania nam. Maybe in an indirect way, but they are your gurus. And because of that they are in the altar. Może w nie bezpośredni sposób, ale pośrednio oni są naszymi guru i powinni być na ołtarzu. It's a form of indirect parampara. To jest rodzaj niebezpośredniej parampary, czyli pośredniej parampary. So we find many examples of this spirit in the scripture. My mamy przykłady takiego nastawienia w siastrze. Kunti Devi was praying for problems to come. Kunti Devi modliła się, wystały na nią jakieś problemy. And we may say, oh, this sounds like a little bit masochist. To może zabrzmieć trochę masochistycznie. Because it's not that she never had any problems, she was quite kind of boring in her life. To nie jest tak, że ona nie miała żadnych problemów i trochę się w życiu nudziła. She had enough problems for 20 lifetimes, basically. Przez około 20 żyć miała naprawdę sporo tych problemów. One after the other, after the other, after the other. Życie po życiu. But she was asking for more. Ale chciała więcej. Why? Dlaczego? I say, Apunabhava Darshana. As much as I receive those problems, as much as I see you more and more present here. I właśnie Kunti mówiła się, im więcej mam problemów, tym bardziej odczuwam Twoją obecność tutaj. He said to Krishna, your darshan increases in me in the face of tests. Darshana, czyli widok Ciebie staje się wyraźniejszy w obliczu tych wszystkich testów. So she was praying for problems, she was praying for tests to come, actually. Ona modliła się tak naprawdę o to, żeby być testowana. So I can really see where I am and I can really embrace the practice sincerely. Żeby mogła zobaczyć, w którym punkcie swojego rozwoju się znajduje i ze szczerością podjąć swoją praktykę. And I can learn to solve whatever thing is still there, so gradually I can embrace higher and higher aspects of the practice. Anartha nivritti oznacza, że skupiamy się na, szukamy tego swojego punktu, w którym się znajdujemy, swoich zanieczyszczeń, żeby powoli dojść do celu. So in certain stages, in the beginning stages especially, dlatego na pewnych etapach, zwłaszcza na tych początkowych etapach, anartha nivritti will have to do with dealing with our human emotions and emotions. Anartha nivritti będzie raczej związana z naszymi takimi ludzkimi popędami i emocjami.
on how to purify not only our physical body, but to spiritualize as well our psychic body. Nie tylko chodzi tutaj o to, żeby zapanować nad swoim ciałem fizycznym, ale również nad swoją sferą psychiczną. It means to be a sadhaka. To oznacza bycie sadhaką. So Maharaj said, work in progress. Maharaj mówi, bardzo jesteśmy pozytywnie nastawieni do postępu. So some transition period is there. I dlatego potrzebny jest pewien etap taki przejściowy. From being a conditioned soul to being a practitioner, from being a practitioner to being a perfected practitioner. Więc od bycia uwarunkowaną duszą do bycia praktykującym na tych początkowych etapach do bycia już takim bardzo doświadczonym, zaawansowanym praktykującym. So in this transition we should be able to recognize our human side as well and learn what to do with that. I w tym właśnie przejściowym okresie należy też rozpoznać swoje ludzkie uwarunkowania i zastanowić się, jak sobie z nimi poradzić. We worship Krishna in his Nara Lila, so there must be something nice with being human. My czcimy Krysznę w jego właśnie lili tutaj na ziemi i więc musi być coś wspaniałego w tym byciu człowiekiem. So in the name of being transcendental and being engaged in anartha and nivritti, we should be very careful about not to be indifferent and insensitive and so on. Dlatego w tym procesie anartha nivritti, w tym naszym skupieniu się na postępie, musimy też zwrócić uwagę, żeby nie stać się takimi oschłymi, bezuczuciowymi. Because many times in the name of transcendence, we may be only engaging in evasion, you say in English, being evasive. Okay. Będąc w naszej praktyce często jesteśmy tacy bardzo nachalni. So actually to transcend, at least for me, means to integrate. So whatever is here now, you take that to a higher synthesis. To transcendencja oznacza, że jest to rodzaj integracji, że to, co mamy tutaj, jakby staramy się przenieść o stopień wyżej. So especially in our Yukta Vairagya school, we are not taught to reject something, but to try to find the proper use of everything. Więc w naszej szkole nie chodzi o to, żeby wszystko odrzucić, tylko raczej, żeby to wszystko w odpowiedni sposób wykorzystać. So anartha only means a particular wrong way of approaching reality. Anartha tak naprawdę to oznacza niewłaściwe podejście do rzeczywistości. The very word, as you know, means anartha. Artha means value, and anartha means false value. Tak naprawdę znaczenie słowa anartha to jest takie, że artha to jest wartość, bogactwo, a anartha to jest przeciwieństwo tego bogactwa. It's like if you have like false, how do you call it, zloty? Tak jak mamy fałszywy złoty. One paper of how much? Bigger paper of zloty? 100? No, 500. Updated version. Mamy na przykład 500 złotowy banknot. But it's a false paper, false currency. Ale to jest fałszywy banknot. But it seems just like the real one. Ale zdaje się być prawdziwy. So you have this 500 false paper, zloty. I kiedy masz te 500 złotych, ale jest to banknot fałszywy. And you start to project, how many things I will buy and I will do with this. No, a whole projection in life with this false paper.
I z tym fałszywym banknotem zaraz pojawiają ci się w umyśle jakieś plany, co to sobie nie kupisz za ten banknot. And then you go to the shop with the paper and you have your card full and here is 500 zloty. I tak, idziesz do supermarketu, zapakowujesz wszystko do wózka i podchodzisz do kasy i mówisz, no proszę bardzo. So just at that moment that you are about to fully concretely acquire the stuff, I tuż nim jesteś w stanie już w pełni być posiadaczem tego swojego wymarzonego koszyka. the lady there will take and say, but this is not real, this is false. I wtedy kasjerka popatrzy na ten banknot. Nie, to nie jest prawdziwy banknot, to jest fałszywy pieniądz. So you wanted to give us a false zloty. Police, no? You start calling police. Chcesz nam tutaj dać jakiś fałszywy banknot, zadzwonię zaraz na policję. And you are in jail. I kończysz w areszcie. So 2 minutes ago you're just dreaming about the perfect horizon in life. 2 minuty wcześniej miałeś perspektywę wspaniałego życia. And suddenly you are in jail. I nagle kończysz w więzieniu. This is what anartha means actually. Na tym polega anartha. To see reality from a particular limited perspective. Czyli postrzeganie rzeczywistości z takiej określonej, bardzo zawężonej perspektywy. And to develop so much false hope in that direction. I rozwijanie fałszywych nadziei właśnie pod tym kątem. And you invest in that direction, and when you are about to obtain the final product, i tak inwestujesz w te swoje nadzieje, ale kiedy masz już w zasięgu ręki ten swój produkt, it's like just flows out of your hands like a mirage in the earth. Nagle przenika ci przez palce i przepływa ci przez palce i rozpływa się jak taki miraż. So, in other words, in more technical and maybe psychological terms, I teraz ujmując to w bardziej takich psychologicznych aspektach, when anartha means that our conceptual horizon is not fully developed yet. Anartha oznacza, że nasz konceptualny horyzont nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. We are not yet seeing the ultimate cause of everything. Nie widzimy jeszcze tego absolutnej przyczyny wszystkiego. And thus we are not linking everything with that ultimate cause. I dlatego nie łączymy wszystkiego z tym absolutnym, ostateczną przyczyną. But mainly we are seeing reality in terms of more relative causes, generally with us in the center. Natomiast my łączymy naszą rzeczywistość z wieloma jakimiś pośrednimi przyczynami, a wśród nich my jesteśmy w samym centrum. Like Guru Maharaj was speaking the other day about causal closure. Wcześniej Maharaj mówił o takim kauzalnym domknięciu. So to have anartha means you are making the causal closure not in the right point, not including the ultimate cause. I te kauzalne domknięcie to jest skupienie się na jakimś takim, na jakiejś podprzyczynie, a nie na przyczynie absolutnej. For example, there are different levels of causes. Są różne poziomy przyczyn. You have, for example, let's speak about, let's see the example of constructing a house. Weźmy na przykład takie budowanie domu. There will be at least 4 causes. Będziemy mieli tutaj do czynienia przynajmniej z 4 przyczynami. You have the ingredient cause. Mamy przyczynę składnikową, The instrumental cause. instrumentalną, The formal cause. formalną The ultimate cause. i ostateczną. So the ingredient cause for the house will be the ingredients for the house: bricks, wood,
cement. Jeśli chodzi o przyczynę związaną ze składnikami, no to będą cegły, cement i wszystkie inne składniki potrzebne do budowy domu. The instrumental costs will be the instruments we use to put the ingredients together. The people who will be there working with that. Natomiast tym instrumentalnym, narzędziową przyczyną będą to wszystkie narzędzia, które używamy do zmieszania i połączenia ze sobą materiałów budowlanych oraz pracownicy, którzy są do pracy na budowie potrzebni. The formal costs have to do with the ones with giving form to the house. Let's say the architect, there has to be some design there. Jeśli chodzi o formalną przyczynę, no to tutaj będziemy mieli do czynienia z kimś, kto jakby zarysował postać tego domu, w jakiej postaci on ma być zrealizowany, i tu będziemy mówić wtedy o architekcie, który zaprojektował dom. And the ultimate cause was the real purpose of the whole affair, to have the house for you to live happily there. Natomiast tym ostatecznym celem będzie cały powód tej budowy, czyli to, żeby zamieszkała tam rodzina. So depending on which anarthas or level of anartha you have, you will make the causal closure in the first level, the second level, the third level, or including the ultimate. I teraz w zależności od tego, na którym etapie procesu anartha nivritti będziemy mieli różne swoje takie przyczynowe czy kazualne domknięcia. I to będzie jedna przyczyna, druga przyczyna, trzecia, aż w końcu dojdziemy do tej ostatecznej przyczyny. So the sooner you make the causal closure, the smaller will be your conceptual horizon. Once again. Sorry for using so complicated terms. No, it's not Just complicated. hint. I just couldn't hear The sooner you make the causal closure, im szybciej dokonasz tego kazualnego domknięcia, the smaller will be your conceptual horizon. Tym mniejszy będzie twój konceptualny horyzont. And for example, in the stage of bhajana kriya and artha nivritti, Na stadium bhajana kriya i anartha nivritti, generally we are not really seeing ourselves as souls and living in that reality. nie widzimy siebie jako dusz żyjących w jakiejś wyższej rzeczywistości. In one sense, we have not really seen that horizon constantly. No, we are not living in that horizon. Nie żyjemy mając na widoku ten horyzont. But we should become aware of our, let's say, subtle psychic reality and movements. Ale powinniśmy być świadomi naszej takiej wewnętrznej świadomości swoich ruchów, jakie dokonują się w naszej psychice. As I say, to become aware of different sounds and voices going on there. Powinniśmy być świadomi różnych głosów i dźwięków. All this, of course, in the context of practice of bhakti. Ale wszystko to oczywiście w kontekście praktyki bhakti. So as much as we do that properly, i jeśli to będziemy praktykować właściwie, the conceptual horizon starts to expand. I konceptualny horyzont zacznie się rozszerzać. We start to see and feel ourselves more and more. I zaczniemy widzieć i rozumieć siebie coraz bardziej. In stages like nishta, ruchi, w stadiach takich jak niśpa i ruchi. And anasakti, they say that our own self starts like to emerge, our own spiritual identity starts to emerge. I na poziomie asakti nasza duchowa tożsamość zaczyna się objawiać. So the conceptual horizon is expanded so much that we start actually to see ourselves in our prospect of spiritual identity.
I ten nasz duchowy horyzont zaczyna się na tyle otwierać, że zaczynamy siebie widzieć w tej perspektywie absolutnej. And Bhava, what to speak prayer, we start to actually see Krishna. A na stadiach Bhavy i Premy zaczynamy rzeczywiście widzieć Krishnę. So the conceptual horizon expands more. Więc ten konceptualny horyzont zaczyna się poszerzać coraz bardziej. To include our psychic body, spiritual identity, Krishna, associates, and finally we are there with all of them. Więc najpierw jesteśmy świadomi naszego subtelnego, astralnego ciała, potem Kryszny i towarzyszy Kryszny i tak dalej. So till we reach that ultimate stage of expansion of our conceptual horizon, dopóki nie osiągniemy tego takiego wystarczająco szerokiego horyzontu konceptualnego, till then some form of anartha nivritti will be there. Do tego czasu zawsze jakiś rodzaj anartha nivritti będzie miał miejsce. So we should get accustomed to know how to get along nicely with anartha nivritti, because it will be with us for some time. Dlatego należałoby, dobrze by było się przyzwyczaić do tego, że towarzyszą, że będzie nam towarzyszył ten proces anartha nivritti, że jakieś tam anartha będą się po drodze pojawiać, ponieważ one będą nam towarzyszyć przez dość długi czas. It's like if you are living in one house with some people that have occupied your house, something like occupied, you say in English? Yes. And you know that you have to get rid of them, but you cannot do from one day to another. Na przykład, podam taki przykład, no masz dom i w tym domu tak zamieszkało trochę osób, których chcesz się pozbyć, no i wiesz, że te osoby tak szybko się ich nie pozbędziesz, że pomieszkają sobie z tobą przez jakiś czas. Well, for some time you're living together, but you have clear the idea eventually they have to retire from here. Musisz zaakceptować, że trzeba z nimi sobie pomieszkać przez jakiś czas, no ale z tą perspektywą, że w pewnym momencie oni się wyprowadzą. Or better say, the challenge is there for them to become your best friends. More challenging, right? Tutaj warto też może spojrzeć na to w ten sposób, że można postarać się uczynić ich swoimi najlepszymi przyjaciółmi. But this is what Krishna said in Bhagavad Gita. To właśnie mówi Krishna w Bhagavad Gita. Bandurat matmanatasya janatmai vanmanajitaha anatmanatu satrute bhakti tatmaiva satrvat. Mind out of control is worst enemy. Umysł, który jest poza naszą kontrolą, jest naszym najgorszym wrogiem. But mind under control has the potential to become your best friend. Ale umysł, nad którym zapanowaliśmy, ma potencjał być naszym najlepszym przyjacielem. So that's a real challenge. Convert your worst enemy to your best friend. To jest największe wyzwanie, swojego największego wroga uczynić swoim najlepszym przyjacielem. Christ said, love your enemy. Jezus mówił, kochaj swojego wroga. That's the real challenge, not love your friend. To jest prawdziwe wyzwanie, a nie pokochanie swojego przyjaciela. That's relatively easy, to love your friend. Kochanie swojego przyjaciela jest względnie proste. To love your enemy, that implies the concept of unconditional love. A pokochanie swojego wroga wymaga swego rodzaju takiej miłości bezprzyczynowej. So this anartha nivritti is a very nice invitation to really understand what doesn't mean unconditional love. Czyli anartha nivritti tak naprawdę sugeruje też zrozumienie, czym jest taka miłość bezwarunkowa. Once one devotee was having some very difficult situation. Pewien bhakta miał bardzo trudną sytuację. With some other person that was really weird. Z inną osobą, która była dość dziwna. And some other devotee told him, I inny bhakta powiedział mu, you should be grateful because he's offering you a great chance of offering unconditional service.
Powinieneś być wdzięczny, ponieważ ta osoba daje ci sposobność pełnienia takiej bezwarunkowej służby. Unconditional seva means no matter which are the circumstance, favorable, unfavorable, I will offer the best that I can. Czyli taka bezwarunkowa służba oznacza bez względu na okoliczności, czy są sprzyjające, czy niesprzyjające, ja będę służyć. I will not wait for the perfect designed environment for me to offer the best that I can. A nie czekać na doskonałe warunki, żeby wykonać służbę. Actually, the best that I can offer will be probably be offered in the worst possible external circumstances. Tak naprawdę najlepsze, co możemy zaoferować, najczęściej pojawia się wtedy, kiedy przychodzą takie bardzo niesprzyjające warunki. This we learn from our scriptures, Bhagavad Gita, Bhagavatam, all of them in such a challenging situations. Bhagavatam, Bhagavad Gita, w innych pismach świętych właśnie czytamy o takich właśnie ekstremalnie niesprzyjających warunkach do pełnienia służby. So challenges are there to make us present the best of ourselves. I te wyzwania, które się pojawiają na naszej drodze, stanowią przyczynek do tego, żeby dać z siebie to, co najlepsze. So this anartha nivritti reality may not sound too charming for some of us. Więc ta rzeczywistość anartha nivritti może nie wyglądać zbyt czarująco dla większości z nas. But that's actually a very glorious stage. Ale to jest tak naprawdę bardzo chwalebne stadium. It's part of bhakti. To jest część bhakti. Very generously our acharyas have considered that as part of the process itself. I tak właśnie w taki wspaniałomyślny sposób nasi acharyowie uważali to anartha nivritti za jeden z etapów w naszym rozwoju duchowego. For example, in his Madhura Kadambini, Wisznuickiej Chakravarti described these 6 stages of anishtita bhajana kriya. Wisznuickiej Chakravarti opisał 6 stadiów bhajana. Anishtita bhajana kriya. Anishtita bhajana kriya. I'd like to go through them in detail, no time. I would like to go through them in detail, but there's no time. Chciałbym przejść przez nie w szczegółach, omówić je w szczegółach, ale czas na to nie pozwala. I will just mention them very briefly. Tylko wspomnę o nich bardzo krótko. And you have to raise your hand if you feel identified with each one of these stages. A wy podnoście ręce, jak poczujecie, że identyfikujecie się w jakiś sposób z tym. I have done this experiment before and it always worked. Robiłam taki eksperyment wcześniej, no i zawsze działał. So let's see if you are an exception to the rule or what. Zobaczymy, czy jesteście tutaj wyjątkiem od tej zasady. So first stage, pierwsze stadium. called Utsahamai. Utsahamai. Basically it means you begin your practice, everything is nice, no big challenge, chant Hare Krishna, be happy. Czyli tutaj zaczynamy naszą praktykę, nie ma większych wyzwań, intonujemy Hare Krishna. He gave the example of one like student going to the first class of whatever mathematics and understanding the first 1 + 1, 2. Tutaj możemy podać przykład ucznia, który idzie na zajęcia z matematyki i poznaje jej podstawy, 1 + 1 równa się 2. So he's full of inspiration, returning home and thinking, I have already mastered mathematics. I taki uczeń wraca do domu pełen entuzjazmu, no już posiadłem całą wiedzę matematyczną. It's some innocent inspiration, but not realistic. Jest to pewnego rodzaju taka niewinny entuzjazm, który nie jest zbyt realistyczny. And it's mixed with some pride. I already know what's this about. I jest on pomieszany z pewnego rodzaju dumą. On jest taki dumny, ja już tyle wiem. So in the beginning days of the practice we may feel this. Na początku naszej praktyki możemy się w ten sposób czuć. You feel identified with that?
Okay, welcome to the club. No to witamy w klubie. But very soon will come the second stage. I teraz idziemy do drugiego stadium. That is called Ganatarala. Ganatarala, second one. Ganatarala. Yeah? Sorry? Yeah. It means that after the beginning, initial inspiration, Po tej takiej pierwotnym entuzjazmie you gradually will start to realize, oh, this was not so easy as I thought. Zaczyna się uświadamiać sobie, że to wcale nie jest takie proste, jak się wydawało na początku. So I'm finding some difficulty here, some difficulty there. Zaczynają się pojawiać problemy tutaj, problemy tam. So my initial full inspiration now starts to go up and down. I teraz moja pełna inspiracja zaczyna słabnąć znowu, wzrastać, słabnąć. Actually, your inspiration is becoming more material and realistic, but you feel, oh, this is worse than before. Wtedy ten entuzjazm staje się bardziej materialistyczny, ale to jest tak naprawdę realistyczny. Realistyczny, przepraszam. Sometimes I've heard the devotee saying to me, oh Maharaj, I would like to feel that thing that I felt the same first day I went to the temple. Czasami doktorzy mówią, czuję się jak tego pierwszego dnia, kiedy pojawiłam się... Chciałbym się czuć tak jak kiedyś, kiedy pojawiłam się pierwszy raz w świątyni. And although I appreciate those initial days, i choć ja bardzo doceniam te pierwsze dni, I don't like to return there. Nie chciałbym tam wrócić. It's like if I say to my mother, oh mom, so nice days I had with you when I was 1 month. Powiedziałbym mamie, bardzo wspaniałe były te dni, kiedy miałam 1 miesiąc. So please again, clean me all the time I urinate myself, feed me. Przewiń mnie, zadbaj o mnie tak jak niegdyś, nakarm mnie. It may sound romantic, but it's not healthy at all. Taka perspektywa może brzmieć bardzo romantycznie, ale nie jest zbyt zdrowa. So in this second stage, this initial romanticism start to fade up. I na tym drugim stadium ten pierwotny entuzjazm zaczyna się rozsypywać. That's the second stage. Someone identify with that one? No. Okay. And the third one is, help me with this one, I will forget. Vyudavikalpa, thanks so much. So after that comes Vyudavikalpa. Vyudavikalpa to jest następne stadium. Means lack of decision. Brak zdecydowania. Or it describes a whole parade of options. I pojawia się cała parada możliwości. So Wisznuickiej described this in a very like joking way. I Wisznuickiej opisał to w taki żartobliwy sposób. Devotee feeling, I'm brahmachari now. Teraz jestem brahmacharinem. But maybe I should get married. Ale może powinienem się ożenić. And he starts to put verses in the scriptures about grihastha life, proper grihastha life. I zaczyna He quotes some verses from scripture. Zaczyna cytować wersety z pism. That speak about proper grihastha life. I które mówią o właściwym życiu grihasty. But also the scripture says over here that grihastha, being married is like whatever, you know. You know. But also, I can say, so maybe I became sannyasi. Może powinienem zostać sannyasinem. Because I've heard I will have 3 chapatis every single day. Będę miał chapati za darmo codziennie. Nice donation will be there as well. Dotacje dostanę. But at the same time, I heard it's quite like severe, austere life. Ale z drugiej strony to jest bardzo takie urzeczone. So better get married. Może lepiej się ożenię. So like this, Vishwanath describes the whole journey, like up and down, but the devotee never ends deciding anything.
I to jest taka podróż tu i tu, ale w zasadzie nie ma żadnej decyzji. Some more contemporary version will say, may I go and graduate myself in school or continue the ashram? Może taka z życia wzięty przykład, na przykład może pójdę gdzieś na studia, może przyłączę się do jakiejś ashamy, zamieszkam w świątyni. I get some good job so I can support financially my Guru Maharaj's mission, or better I spend small jobs so I have more time for my practice. Może zatrudnię się w jakiejś dobrej pracy, żeby móc wspierać Maharaja, albo może będę żyć skromnie, żeby mieć więcej czasu na praktykę. Again, the situation is evolving, but it seems like it's still like roller coaster, as you said. Ta sytuacja rozwija się, ale mimo tego czujemy się jak w tym diabelskim młynie. But each successive stage of this seat is higher than the previous one. Ale tak naprawdę to stadium na ścieżce jest wyższe niż poprzednie dwa. So, third stage. So, fourth one is Visaya Sangara, which means struggle with the senses, sense objects, sense gratification. Visaya Sangara, czyli walka ze zmysłami. So briefly, this means the devotee tries to determine himself or herself. I will stop engaging in this and that sense gratification. The devotee determines oneself to stop engaging in certain sense gratification. Bhakta decyduje, że nie będzie angażować się w pewnego rodzaju zadowalanie zmysłu. I will try to reject this and this that I know is not favorable to me. Pozbędę się takiego angażowania zmysłu, takiego, które przeszkadzają w moim rozwoju duchowym. But in certain times that person is not able to do that at all. Ale po pewnym czasie okazuje się, że osoba nie jest w stanie utrzymać takiego standardu. One may be able to reject that for some time, but after some time some falling is there. W stanie powstrzymywać zmysły od pewnych działań przez jakiś czas, ale po pewnym czasie upada z tą koncepcją. But no problem, as the scripture says. Ale nie ma problemu, tak jak mówią pisma. The only way that you can get up when you fall is to get help from the soil itself. Jedynym sposobem podniesienia się z upadku jest wsparcie ziemi. So the Bhagavatam says, if a devotee falls in this way, he has to get up and continue his bhajan, her bhajan. Jeżeli zdarzy się, że Bhakta upadnie w taki sposób, powinien wstać i dalej kontynuować swoją bhajanę. There's no necessary of some separate expiatory act. Nie ma potrzeby jakiegoś oddzielnego aktu zadośćuczynienia za to. Okay. So that's the fourth one. The fifth one is called niyamakshana. Piąty to jest niyamakshana. Niyamakshana means to be unable to sustain certain devotional vows. Niyamakshana oznacza, że jest się w stanie utrzymać pewne śluby. You may be familiar with this one. Może wiecie, o czym tutaj teraz mówię. The previous one was I tried to determine to reject sense gratification and I failed. Ten poprzedni etap to oznaczał, że się powstrzymuję, że decyduję, że nie będę angażować zmysłów w pewne rzeczy. And the present one is I try to increase my embrace of bhakti and I fail. A na tym piątym stadium staramy się podjąć jakieś kroki w kierunku praktyki bhakti, ale ostatecznie one są... Nie udaje się. I will share some personal embarrassing testimony in this program. Wyznam wam coś wstydliwego dzisiaj. I was living in the temple 20 years ago, my first Janmashtami.
Mieszkałam w świątyni 20 lat temu. Było Jannastami. I didn't know very much what was it about. I just knew it's Krishna's birthday. Nie za bardzo wiedziałam, o co chodzi. Wiedziałam tylko, że to są urodziny Kryszny. One devotee came to me and said, Prabhu, it's very nice if you make some vow today. Jeden z maktów przyszedł do mnie i powiedział, warto by było jakiś dzisiaj ślub podjąć, bo to jest taki szczególny dzień. These are very auspicious moments for presenting some commitment. To jest bardzo pomyślny moment na to, by podjąć jakieś śluby. So, in my full innocence, w mojej całej niewinności I went in front of the altar. Poszedłem przed ołtarz. And I started looking at Mahaprabhu, was there. I popatrzyłem na Mahaprabhu. So I said in my mind and made the following brat. I w swoim umyśle złożyłem takie brata ślub. From now on, I will never eat more than required. Nigdy nie będę jadł więcej niż potrzebuję. Only 6 months in the temple, I was making a Goswami vows. Po 6 miesiącach życia w świątyni podjąłem ślub Goswami. And I had good intention, but not realistic. Miałam dobre intencje, ale niezbyt realistyczne. So my vow lasted till 12 in the night when there was 108 preparations there. I mój ślub przetrwał do 12, do północy, kiedy podano prasadę. After I almost died from an overdose of prasad, I realized that was too much. Potem mało nie umarłem z przedawkowania prasadą. Wtedy zrozumiałam. So I should learn to project sustainable vows. Dlatego powinienem podejmować takie śluby realistyczne, które jestem w stanie utrzymać. We should conduct our life and practice in a sustainable way. Powinniśmy tak wieść nasze życie i tak praktykować, by było to możliwe do utrzymania. We are Vaishnavas, we serve Vishnu. Jesteśmy Vaishnavami i służymy Wisznu. Vishnu is the God of sustainability. A Wisznu jest Bogiem, który jest odpowiedzialny za utrzymywanie. So we should properly represent our Istadev by making our life sustainable. Powinniśmy uczynić nasze życie takim stabilnym. In every level, material level, psychic, emotional, financial, and brata level as well, spiritual. Na wszystkich poziomach, na poziomie finansowym, na poziomie, na wszystkich innych materialnych poziomach, jak również emocjonalnym, jak również na poziomie brata. Because we have no hurry to reach the goal, better to go, no? How to say in English, slow but pace win the race. Lepiej iść powoli, ale stabilnie. And once Silasya Maharaj say, why are you so in a hurry since the process is so nice? Where you want to run to? Seminarium Maharaj powiedział, a dokąd tak pędzisz? Przecież ten proces jest taki wspaniały. Po co się tak śpieszyć? So, even though this is embarrassing chapters, it's part of the beautiful process as well. Chociaż jest to jeden even though there may be some embarrassing chapters as this one, they are all instead they are even part of the process. Choć są na naszej drodze pewne rozdziały takie bardziej onieśmielające, wstydliwe, to i tak jest to wspaniały proces. So, Niyamaksana is the fifth. Oh, yes, I told my story. And the last one is called Taranga Rangini. A ostatni to jest Taranga Rangini. It has some sort of surf-like title. Riding on the waves, it means. Aha, to jest taki coś w rodzaju surfowania na falach. So all these stages are connected to these different types of anarthas that we will see in the next class. Wszystkie te stadia są powiązane z pewnego rodzaju
anartami. So this Taranga Rangini may be connected to what we call bhakti anartha. Ta Taranga Rangini jest połączona z Bhakti anartha. Anartha. That's brief words because I will explain more in detail when we speak about bhakti anartha. Teraz to wyjaśnię pokrótce, bo później będziemy mówić w szczegółach o bhakti anartha. Taranga Rangini means you start to exploit the byproducts, the material byproducts of your devotional practice. Tutaj na tym stadium zaczynamy badać takie produkty uboczne, materialne produkty uboczne naszej praktyki. Or maybe they are not necessarily material byproducts, but you relate to them in a material way. Może one nie są do końca materialnymi produktami ubocznymi, ale ty je tak zaczynasz analizować. One simple example. Jeden prosty przykład. You reach the practice in the beginning and you have certain anarthas. Osiągasz tą praktykę na początku i posiada się pewne anartha. Whatever. Lust, greed, envy, whatever. Może to być pożądanie, chciwość, zazdrość. Cokolwiek. But for example, you may not be attached to your followers because you had non-followers at all. Ale nie jesteś przywiązany do posiadania zwolenników, ponieważ nie masz jeszcze zwolenników. You may not be proud about your knowledge because you had no knowledge at all. Może jeszcze na tym etapie nie jesteś dumny ze swojej wiedzy, bo nie masz w ogóle żadnej wiedzy. Although sometimes we become proud of having knowledge even though we have no knowledge at all. Chociaż czasami zdarza się, że jesteśmy bardzo dumni ze swojej wiedzy, choć jej nie posiadamy. And with followers nowadays, you have 2,000 friends on Facebook. Mamy takich zwolenników, że mamy na przykład 2,000 obserwujących na Facebooku. Followers po angielsku. An extra source for Taranga Rangini and other anarthas. To jest takie dodatkowe źródło Taranga Rangini. So the point is that you reach the temple with certain anarthas. I możemy mieć You reach the temple with certain anarthas. Przyłączamy się do świątyni z pewnymi anartha. You clean your heart through practice and you get rid of those anarthas. Oczyszczasz swoje serce praktyką i pozbywasz się tych anarth. But maybe you acquire new anarthas you had not before. Ale pojawiają się nowe anartha, których nie było wcześniej. Because you advance in devotional life, you try to have followers, knowledge, position, sponsors. Ponieważ jest się już zaawansowany w swojej praktyce, zaczynasz mieć uczniów, pozycje, sponsorów. But of course, all of that is not in itself an anartha, but how you relate to that can be an anartha. Samo to nie jest anartą, ale sposób, w jaki się na to patrzy, staje się anartą. So Taranga Rangini means just you become entangled playing in the waves of the ocean of bhakti. Taranga Rangini oznacza, że uwikłujemy się w te fale bhakti. Because in one sense we have been thrown to the ocean of bhakti rasa. Z jednej strony zostaliśmy rzuceni w ocean bhakti. But there are different sections in the ocean. Ale na oceanie mamy różne poziomy. If we just remain on the superficial side of the ocean, jeżeli utrzymamy się wyłącznie na powierzchni, tej płytkiej powierzchni oceanu. Some analogy. No to taka, not always perfect analogies. analogie nie zawsze są doskonałe. But the only thing you will get in the superficial part of the ocean is salty water. I to, co dostaje się na tym takim płytkim poziomie powierzchni oceanu, to jest słona woda. Not so tasty. Nie jest zbyt smaczna. So if you just remain in the superficial practice of bhakti and you don't go deep as you should, not so tasty. Jeżeli pozostanie się na tej
powierzchni oceanu bhakti i nie zagłębi się niżej, wtedy nie ma tego smaku bhakti. It may even feel bitter or well, extra salty in this case. I wtedy ten smak jest raczej gorzki czy wyjątkowo słony. If you go a little deeper, you will find new reality. Some fishes are there. Jak się zanurzymy głębiej, to będziemy mieli do czynienia z inną rzeczywistością. Jakieś rybki tam będą pływać. But the real jewels are in the depth of the ocean. Ale prawdziwe klejnoty znajdują się na samym dnie tego oceanu. Our parampara wants us to really get into the depths of the ocean. I nasza parampara chce, żebyśmy właśnie udali się na to dno oceanu. So this Taranga Rangini means you are just playing on the surface and the waves and you are just enjoying Krishna consciousness. I to Taranga Rangini oznacza, że my utrzymujemy się wyłącznie na tej powierzchni oceanu bhakti. Cieszymy się tym procesem. Well, Srila Prabhupada said there are two types of people. One come to serve Krishna consciousness, some other come to be served by Krishna consciousness. Srila Prabhupada mówił, że są dwa rodzaje bhaktów, którzy przyłączają się do świadomości Kryszny. Ci, którzy chcą służyć i ci, którzy chcą, by im służono. So we should be careful because in the beginning we may have arrived with the intention of serve Krishna and Krishna consciousness. Musimy być bardzo ostrożni, ponieważ na początku może przyłączyliśmy się z intencją służenia bhaktom i świadomości Kryszny. But many things will appear with time on our path to really confirm that initial decision. Ale z czasem pojawi się wiele elementów, które mają potwierdzić tę naszą pierwotną chęć służenia. So if we are not properly alert, at one point we will start being served by Krishna consciousness instead of what we were thinking in the beginning. Więc jeśli nie zachowamy ostrożności, w pewnym momencie świadomość Kryszny zacznie służyć nam. So this is the sixth Taranga Rangini. This is more subtle, as you see. More subtle. Externally you may see, oh, he's a devotee, but internally you may just enjoy all these things that are coming to you. I to jest właśnie ten etap, że zaczynasz cieszyć się tymi wszystkimi rzeczami, które do Ciebie przychodzą. So again, my point by describing this, I say I won't describe sorry. Although it doesn't seem too glorious, it's actually glorious. I choć to stadium nie brzmi jak coś bardzo wzniosłego, to jednak jest to dość już wzniosłe stadium. It's not the long-term glory we are after, but it's some short-term, middle-term glory, because it's part of the bhakti process. To nie jest coś w rodzaju jakiejś długoterminowej chwalebności, ale jest to swego rodzaju tymczasowa chwała. So Vishwanath Chakravarti Thakur described the 60 stages as part of bhakti. Śla Wisznuickiej Chakravarti Thakur opisuje też 6 stadiów jako właśnie elementy w procesie bhakti. In the sense of part of the bhakti journey that you have to go through. Jako części podróży w procesie bhakti, przez które trzeba przebrnąć. So even though this may be a little bit embarrassing, you should get encouraged by feeling, okay, this embarrassment is confirming that in one sense I'm on the path. Choć czasami jest to zawstydzające dla nas, to jednak te momenty zawstydzenia, które się pojawiają, są takie momenty potwierdzenia, że jesteśmy na właściwej drodze. Of course, that will be an excuse to remain there forever. Oczywiście byłoby to dobra wymówka, żeby pozostać na tym etapie do końca. But to get some encouragement in the middle of embarrassment. Ale trzeba też mieć troszeczkę. Mówimy to po to, by dać troszeczkę wsparcia w tych naszych wstydliwych momentach. So the point is, anartha nivritti has its glorious side. Więc anartha nivritti ma swoje chwalebne strony.
Can I have some extra minutes? We start at 10:30 actually. Czy mogę jeszcze parę minut? Now Rasan giving blessing? I finished 12:30 as much. We have half an hour before the cultural seminar. Czyli najpóźniej do 12:30. Pół godziny przed. So Mahaprabhu himself taught us how glorious is this cleansing of the heart. Mahaprabhu sam mówił nam o tym, jak chwalebne jest to oczyszczanie serca. We recently celebrated this Gundicha Marjan Lila. Ostatnio celebrowaliśmy Gundicha Marjana Lila. Mahaprabhu and his associates are cleaning the Gundicha temple before Ratha Yatra. Mahaprabhu i jego towarzysze czyścili świątynię Gundicha przed Ratha Yatrą. So I won't go into detail with the Lila, but I want to mention some details there. Nie będę szczegółowo opowiadał tej lili, ale chciałbym odnieść się do kilku elementów. For example, before the cleaning itself, na przykład przed samym oczyszczaniem świątyni Krishna Das describes how Mahaprabhu starts to decorate or ornament each one of the devotees. Krishna Das opisuje, jak Chaitanya Mahaprabhu zaczyna ozdabiać wszystkich bhaktów. He starts to garland them, to put tilak, to make them beautiful. Nakłada im nasze girlandy, maluje im tilaki. Chce, żeby wyglądali pięknie. Like implying, what you are about to do, it's glorious. So you should be beautiful for that, you should be prepared. Jak somewhat plain, yeah? Sorry? I didn't What hear you are, that. Mahaprabhu, like implying to the devotees, what you are about to do, it's glorious. To, co macie zamiar teraz robić, jest wspaniałe, więc musicie wyglądać pięknie. So they were about to clean Gundicha, which is an analogy for the heart. Więc oni mieli sprzątać świątynię Gundicha, która jest porównywana do serca. Gundicha represents Vrindavan. Gundicha reprezentuje Vrindavan. And we should make our heart Vrindavan. A nasze serce powinniśmy uczynić Vrindavanam. To finally establish Krishna there in the Simhasana and worship him forever as our Istadeva. By w końcu tam posadzić na tronie Kryszna w jego Simhasanie i czcić go na zawsze. So, in Chaitanya Charitamrita is described when they were cleaning the temple. W Chaitanya Charitamricie opisane jest, że kiedy sprzątali świątynię, They were doing that in a very happy mood. robili to w bardzo radosnym nastroju. So again, we should go through this anartha nivritti in a happy mood. Dlatego przez ten proces anartha nivritti należy kroczyć w taki radosny sposób. And Krishna Das described how beautiful Mahaprabhu was with all this dust in his body. I Krishna Kaviraj opisuje, jak piękny Mahaprabhu był pokryty tym kurzem. And we also hear from the Bhagavad how beautiful Krishna was when he returned in the Goduli time, when he returned with the cows back home. I też w Śrimad Bhagavatam są opisy Kryszny, jak wraca z pastwisk. Yeah, Goduli time. He was tak, wraca z tego swojego czasu Goduli z krowami, jest przepiękny. The Acharya said he was very beautiful because he was totally covered by the food dust of his devotees. On był cały pokryty kurzem z lotosowych stóp swoich towarzyszy. This is a very important feature in Vrindavan. To jest bardzo ważny aspekt. Called Renu also. Renu means dust. Ren, kurz. So there are mainly three things that you can say. If you don't get in touch with this, you didn't go to Vrindavan. Jeżeli się nie zakurzysz pyłem, to znaczy, że nie byłeś we Vrindavanie. So Renu, Denu, Benu. Jest Renu, Denu i Benu. So Renu means dust. Renu oznacza kurz, pył.
So if you go to Vrindavan, you should not have any pride. You can go to the floor and make abhishek with the food dust. I należy wziąć abhishek w tym kurzu z Vrindavany, jak się udamy do Vrindavana. That's what Jada Bharat mentioned in the Bhagavatam. I to Jada Bharat o tym wspomina. He revealed the only way to know the absolute truth. Jedynym sposobem, by poznać prawdę absolutną. Say Mahat Padarenu Abhishekam. You should perform abhishek of the dust of the feet of the great souls. Należy wykąpać się w kurzu, wziąć abhishek w kurzu lotosowych stóp. That's Renu. Renu. What's Denu? Cow. Cow. Kamadenu, you have heard. So, I mean, if you go to Vrindavan, cow should be there. Jak się udamy do Vrindavany, krowa. Kali-yuga advances, but cows still there. There are buildings, cars, so many things, but cows still there. Są budynki, samochody, ale krowy nadal tam. With all that a cow implies, as Guru Maharaj always teaches, not givers. To, co krowa sobą reprezentuje, to jest dawanie. So if you properly go through this Renu and this Denu, you will be able finally to hear Benu. Jeżeli się właściwie przejdzie przez te Renu i Denu, to wtedy się usłyszy Benu. So Benu is, divine calling. Clarion call, as Guru Maharaj said. Benu to jest to boskie wzywanie, flet. So the point is, Krishna in Vrindavan is described as beautiful because of this ornamentation of the dust feet of Vrindavan. No i Vrindavan jest przepiękny właśnie ze względu na to udekorowanie wielbicieli Krishny tym pyłem z Vrindavana. But before the beauty of such particular dust, ale nim pojawi się piękno tego kurzu, Mahaprabhu in Gundicha showed another type of beauty with another type of dust. Mahaprabhu w Gundiczy pokazuje inny rodzaj piękna i inny rodzaj kurzu. The dust of cleaning your heart. Ten kurz pochodzący z oczyszczania swojego serca. It may not seem very nice, you are full of dust. Może się nie wydawać zbyt piękny, bo to serce jest zakurzone. But the dust is there because you are taking it out of your heart. Ale ten dust, ten kurz z serca dostaje się dlatego, że się przecież to serce oczyszcza. There is a saying in Spanish that says you cannot call someone a dirty person if he's having a bath. Po hiszpańsku mam takie powiedzenie, że nie można kogoś nazwać brudnym, jeśli w tym momencie bierze już prysznic. Dirt may be there, but that person is in the process of cleaning, so you should take that part. Być może ktoś jeszcze nadal jest brudny, ale przecież kąpie się, więc należy zwrócić uwagę na to, że ta osoba właśnie jest w procesie kąpieli. So it's like if you enter into a room and the room has never been cleansed for 20 years. Tak jak wejdzie się do pokoju i ten pokój nie był sprzątany od 20 lat. You do not even see the dirt because it's so much embedded there. I nawet tego brudu już nie widać, bo jest tak mocno już zintegrowany z pomieszczeniem. Instead you will feel, oh, everything has been painted grey here. O, wszystko tutaj jest na szaro pomalowane. But when you pass that first broom, ale jak tylko raz muśnie szczotką, big chaos start. To zaczyna się to wszystko unosić. And one may feel, oh, I was in a better situation before. O, wtedy się zastanawia, w lepszej sytuacji znajdowałem się wcześniej. No, this is a whole mess, all dust and dirt coming, going. Ależ to jest brudno, wszędzie pełno tego pyłu. But you are in the process of cleaning, so that's glorious. Ale jesteś przecież w procesie oczyszczania, więc to jest chwalebne. Even though you see yourself in a more disastrous way than before taking the room.
Choć postrzega się siebie w taki bardziej niekorzystny, straszny sposób niż zanim się weszło do tego pokoju. When you fully clean the room and everything is in its original color, it was worth it doing that. Ale kiedy na koniec zobaczysz się ten pokój już oczyszczony w jego oryginalnych kolorach, to wtedy mówi się, to było tego warte. I know we are not alone in that cleaning. So many other powerful cleaners and brooms have been given to us. Ale nie jesteśmy sami w tym sprzątaniu. Mamy tyle bardzo sprawnych szczotek do zamiatania i wielu pomocników. So once Guru Maharaj described the guru regarding that function. Kiedyś Guru Maharaj mówił o guru i jego funkcji właśnie w tym zakresie. I don't know how you say in English, those people that you pay for go to your house and decorate the house. Interior designer. Yeah, exactly. That's the word. So the guru is like that. Więc guru jest takim designerem wnętrz. So Guru Maharaj said, you pay to that person and he enters and starts to take everything off. to dismantle all your house. I płacisz takiej osobie, ona zaczyna wszystko ściągać, wszystkie obrazki z ścian i zaczyna wszystko dezintegrować. You see, but I was paying you for decorating my house, dismantling, destroying everything. Ja zapłaciłem Ci przecież za dekorowanie tego domu, a nie za niszczenie wszystkiego, co tutaj było udekorowane. The person will say, just wait and trust. A osoba wtedy mówi, projektant mówi, poczekaj i zaufaj mi. Patience and faith, very important ingredients here. Czyli cierpliwość i wiara to są dwa ważne czynniki. Because you give the sadhu the key, the password for your heart, and you say, enter and do whatever you consider. That's surrender. Takie podporządkowanie to jest danie klucza guru i pozwolenie mu wejść do swojego serca i zrobienie tam porządku. So first, in order to decorate, first some dust and stuff had to be taken off. Więc na pierwszym etapie tego dekorowania trzeba pozbyć się tego pyłu, kurzu. But we should trust the inner designer's sense of taste. Ale my powinniśmy zaufać smakowi estetycznemu naszego projektanta wnętrz. That person is a rasika, so has a sense of taste. Ta osoba jest rasiką, więc ma taki wyczulony zmysł estetyczny. So let the sadhus dismantle everything they consider. Niech więc sadhu zniszczą, co potrzeba. So well, in this Kundita Marjan Lila Mahaprabhu showed this example. I w tym oczyszczaniu świątyni Kundicza Mahaprabhu daje właśnie taki przykład. Jest tym przykładem. He cleansed the temple once, twice, and thrice. On czyścił tę świątynię raz, drugi raz i trzeci raz. By showing how much sincerity we should try to really make it as clean as possible for receiving our eternal guests. I on tutaj pokazuje, ileż szczerości w tej praktyce wymaga, jest od nas wymagane, by posprzątać to miejsce dla naszego wiecznego gościa. So okay, anartha nivritti is glorious, but how to cope with that in sort of the specific hard moments? Więc anartha nivritti jest to proces bardzo wzniosły, ale jak sobie radzić z tym procesem w tych trudnych momentach? Some brief words and I finish here. Some brief words I will mention and I finish here. Jeszcze kilka krótkich słów i już koniec. Because the audience have merged into the seats there. Ponieważ połowa słuchaczy już zatopiła się w siedzenie, rozpłynęła się w siedzenie. Some sort of asana sayuja. Asana sayuja. But it's not your fault, it's okay. Ale to nie wasza wina. I know I'm too boring. Ja wiem, że I'm too boring and the seats are and the seats are quite dangerous as well. siedzenia są też
niebezpieczne. So how to cope with this embarrassing of anartha nivritti? Więc jak sobie radzić z tym takim zawstydzeniem wynikającym z anartha nivritti? Mahaprabhu very clearly expressed that in the second stanza of Sikshastakam. Mahaprabhu bardzo jasno wspomniał o tym w drugiej standzie So this second verse mainly deals with anartha kriya and anartha nivritti. Ten drugi werset mówi o bhajanakrii i anartha nivritti. So you may already know each verse represents some of these 9 stages of bhakti. Może już wiecie, że te wersety reprezentują 9 stadiów w procesie bhakti. So in the second verse, Mahaprabhu contrasts the greatness of the holy name with his lack of attraction for it. W tym drugim wersecie Mahaprabhu stawia w opozycji atrakcję do świętego imienia i brak tej atrakcji. So these are 2 very important points for those who are in this stage, bhajan kriya and anartha nivritti. I to są bardzo ważne elementy dla osób, które są na tym właśnie poziomie bhajanakrii i anartha nivritti. On one side, to express a very humble appreciation of the nature of the gift that have come to us. Z jednej strony jest to bardzo takie skromne, pokorne, są to skromne, pokorne wyrazy uznania dla tego, co się dostało, co przyszło do nas w tym procesie. And on the other side, to see where we are standing in relation to that, how we are responding to that. A z drugiej strony jest to uświadomienie sobie, gdzie jesteśmy pozycjonowani na tej ścieżce. One Celestial say, everything had been already given to you. Śli Maharaj powiedział, to, co było wam dane. And the only thing that Krishna is asking you just is a little bit of collaboration for accepting his gift. To jest to, co było wam dane, to jest jedna rzecz, ale wystarczy troszeczkę tylko współpracować, żeby przyjąć ten dar. First time I heard that quote, I almost go to the floor with my head there. Kiedy usłyszałam ten cytat, mało mnie upadło na ziemię. I felt so embarrassed. Czułem się taki zawstydzony. Because the gift is already there in its full expression. Mamy ten dar już w pełni zamanifestowany. Only little collaboration is being asked for me. I tylko troszeczkę współpracy wymagana jest ode mnie. Even that given being the case, I'm not so willing to do that. A ja mimo tego nie jestem chętny, żeby współpracować. Durdaiva, so unfortunate I am. Durdaiva, jestem bardzo nieszczęśliwy. As Guru Maharaj said the other day, we are going to the top of the mountain. I idziemy na szczyt góry. And we are going upwards now. I teraz właśnie idziemy na górę. But we are going upwards with a rope on us. Ale wspinamy się ze sznurem obwiązanym wokół. That rope has been thrown to us from the other side of the mountain. Ale ten sznur zarzucony był w naszą stronę z drugiej strony góry. Golokar Premadan Harinam Sankirtan. The rope is coming from Golokar. I z Goloki zrzucony jest nam ten sznur przez Parampara. So the only thing you have to do is not cut the rope. Jedyną rzeczą, jaką należy zrobić, to jest nie przecinać tego sznuru. And even though for us it's so difficult to do that. Ale mimo tego tak trudno nam jest się od tego powstrzymać. So much is coming from above. Tyleż nam jest dane z góry. And so little may be coming from us in reciprocation. I tak niewiele oczekuje się od nas w zamian. That's the repentance that Mahaprabhu expresses in this second verse.
I tutaj jest to ubolewanie, które Mahaprabhu w tym drugim wersecie wyraża. Unlimited names, unlimited potencies there, no hard and fast rules. Nieograniczone moce, nieograniczone imiona i żadnych sztywnych reguł. On this side of the scale you have all that. Na jednej szali magii mamy to wszystko. Durdarva nidrishami hajani nanurag. On the other side of the scale. I have no attachment for that. A na drugiej szali mamy brak przywiązania do tego wszystkiego. That dispensation is not moving my heart yet. I tego jeszcze, tej woli nie ma jeszcze w moim sercu. So, Guru Maharaj explained that's because of anarthas. We are unfortunate because of anarthas. My jesteśmy nieszczęśliwi właśnie ze względu na nasze anartha. Artha means fortune. Artha oznacza szczęście, bogactwo. Dharma, artha, wealth, fortune. Dharma, artha oznacza bogactwo, szczęście. Anartha means a false sense of fortune. Anartha oznacza fałszywe poczucie szczęścia, bogactwa, pomyślności. I project fortune when there is no fortune, and I project no fortune when there is real fortune. Projektuje się szczęście tam, gdzie nie ma szczęścia, a brak szczęścia tam, gdzie to szczęście jest. So we should repent properly. Powinniśmy zatem ubolewać prawdziwie. Sanskrit word for repentance is anutapa. Sanskryckie anutapa to w sanskrycie oznacza tak jak jest, zgubiłam słowo polskie, jak się czuje, to co to jest? Pokuta. Okay. Not guilt, repentance. Repentance, Okay. like in the Middle Ages they would No. Because as I said, not guilt, not repentance. Repentance is some kind of practice that you... Or maybe I'm not expressing the remorse. Okay, maybe I didn't know the proper word, sorry. Yes. Okay. Sorry. I didn't want to go to the Inquisition. Dobrze na początku. Okay. Sorry for taking you to that journey. It was not the... I was a bit Anutapa means repentance. Remorse. Let's say with remorse. I was a bit, remorse. Okay. No to ubolewanie. Actually, tapa means fire in one sense. So, tapa oznacza też jednym ze znaczeń. Tapa. So anutapa means ogień. Follow the fire. Anutapa oznacza podążać za ogniem. Or a fire that follows. Lub ogień, który podąża, idzie za. So remorse means some fire is there. Of remorse. Czyli żal, ubolewanie oznacza, że coś tam płonie w środku, jest jakiś ogień. But that fire will burn the thing we are remorsing about, if you will. I ten ogień sprawi, że spali się to, na czym ubolewamy. And that fire combined with sincere tears of remorse will be the perfect combination. I ten ogień połączony ze szczerymi łzami będzie doskonałym połączeniem. But this remorse shouldn't be neurosis or paranoia, I'm not saying that. Ale to ubolewanie nie powinno mieć jakiegoś podłoża neurotycznego. Again, it should be healthy and sustainable remorse. Powinno być zdrowe i stałe. So the perfect other side to sustain the remorse is hope. Innym aspektem tej doskonałego ubolewania jest nadzieja. Vritrasura explains this very nicely in his prayers in the Bhagavad. I couldn't understand. Vritrasura expressed this very nicely in his prayers in the Bhagavad. Vritrasura wyraził to doskonale w swoich modlitwach w Bhagavata-puranie. So I won't go into detail that, but he presented this nice combination of remorse but hope.
on właśnie zaprezentował doskonałe połączenie ubolewania i nadziei. So maybe I'm not qualified for such a goal. Może nie jestem kwalifikowany do osiągnięcia tego celu. But at least, oh my Lord, let me be attached to becoming qualified to that goal. Ale może, mój Panie, pomóż mi być przywiązanym do tego, by osiągnąć, by podążać w kierunku tego celu. And on one side, I find my anartha, my lack of qualification. Z jednej strony dostrzegam swoje anartha i brak kwalifikacji. But on the other side, I find your mercy, which is so qualifying. Ale z drugiej strony dostrzegam też Twoją łaskę, która jest taka kwalifikująca. And no matter how big are my anarthas, your mercy will always be more powerful than my anarthas. Bez względu na swoje anartha, jak wielkie by one nie były, Twoja łaska zawsze będzie potężniejsza od nich. So that gives me hope. I to daje mi nadzieję. So at one point the devotee will be like being, let's say, the analogy with the boat crossing the ocean. Z jednej strony Bhakta będzie jakby kołysany na łodzi przepływającej przez ocean. And these two waves will come, like remorse for my lack of qualifications, but hope of the qualifying mercy that is coming. I te dwie fale zawsze będą się pojawiać. Jedna to jest właśnie ten ubolewanie z powodu braku kwalifikacji, a druga fala to jest ta nadzieja. At some point this combination may seem a little bit paradoxical, but at the end mercy will win, will have victory. To połączenie może się zdawać takie bardzo paradoksalne, ale ostatecznie łaska zawsze zwycięży. So at one point we will be developing a very strong sense of confidence. W pewnym momencie rozwiniemy bardzo takie głębokie poczucie pewności. Not because of our qualification, because we feel we don't have any. Nie z powodu swoich wielkich kwalifikacji, bo będziemy się czuć, że nie mamy w zasadzie żadnych kwalifikacji. But for the adhikar we receive through mercy. Ale z powodu adhikary, jaką otrzymujemy dzięki łasce. Actually, in our school, the only adhikar we can have is through mercy. W zasadzie w naszej szkole wszelkie adhikar, kwalifikacje osiągamy przez łaskę. We do not deserve our adhikar. It's costless grace. My nie zasługujemy, nie wypracowujemy swojej adhikary. To jest wszystko bezprzyczynowa łaska. So in this way we can go through this anartha nivritti with this hope, the higher strength of mercy in our life. I w ten sposób możemy przebrnąć przez ten proces anartha nivritti dzięki wierze w moc łaski, nadzieję, dzięki tej nadziei i wierze w moc łaski. And at the end it will be that mercy that will make the greater difference, will take us to our goal. I tak naprawdę na samym końcu tego wszystkiego jest ta łaska, która popchnie nas w kierunku celu. So some brief introductory words about the concept of anartha nivritti. I to były właśnie takie pokrótce, w cudzysłowie, przedstawione słowa na temat koncepcji anartha nivritti. Trying to complement to what Guru Maharaj will be speaking about these days. To było takie uzupełnienie w stosunku do tego, o czym Guru Maharaj będzie mówił teraz w czasie tego festiwalu. Maybe I'm not sharing some magical formula to transcend all anarthas. Maybe I'm not sharing a magical formula to transcend all anarthas. Może nie jestem w stanie tutaj zaproponować jakiejś magicznej formułki, która pozwoliłaby pokonać wszelkie anartha. Because they cannot be transcended from one day to the other, that's my point. Ponieważ tak naprawdę nie da się ich pokonać z dnia na dzień i to jest ten punkt, który chciałam tutaj podkreślić. But at least trying to share some ideas to know how to deal with this stage as long as it lasts.
Natomiast moim celem było przedstawienie jakiejś koncepcji tego, w jaki sposób można sobie na tym stadium radzić, jak długo by ono nie trwało. So in our second meeting we will go more in detail with the description of each anarthas as both Vishwanath and Bhaktivinoda is presenting. I na następnym wykładzie będziemy mówić w większych szczegółach o tym, w jaki sposób mówił o tym Wisznuickiej czy Pravritti i Bhaktivinoda. So it's already 12:30, so Już jest 12:30. I think if we make questions that will be too much, so we can start here. Jeśli mielibyśmy teraz pytania, to już byłoby naprawdę za długo, więc może zatrzymajmy się tutaj w tym momencie. But if you have some question, we can speak next talk, or you can present to Guru Maharaj even, or we can speak personally as well. Jeśli macie jakieś pytania, to można później zadać bądź na właśnie Guru Maharajze. Bądź możemy prywatnie porozmawiać. So thank you so much for your presence, your attention.